Jak zacząć przygodę z Uber w Polsce? Mamy dwie opcje. Działalność gospodarcza i stworzenie spółdzielni, tzw. partnera Uber, lub dołączenie do istniejącego partnera Uber i bycie jedynie kierowcą. Pierwszą opcję sobie daruję, wybieram partnera Uber na ubermarket.pl. Na komputerze stacjonarnym dokonuję rejestracji konta, a na smartfonie instaluję aplikację kierowca Uber. Teraz muszę załączyć do aplikacji zdjęcia dokumentów samochodu, czyli dowód rejestracyjny oraz polisę OC/AC NNW, moje dokumenty osobiste takie jak prawo jazdy, dowód osobisty oraz zaświadczenie o niekaralności. Aby zacząć zarabiać na przewozie osób, potrzebuję po pierwsze podpisać umowę zlecenie na bycie kierowcą, po drugie podpisać umowę najmu mojego samochodu, z którego będę korzystał na wyłączność, po trzecie uzyskać z sądu rejonowego zaświadczenie o niekaralności, płatne 30 zł za sztukę. Po czwarte muszę zdecydować, którą opcję rozliczania przychodów wybieram. Mogę otrzymywać pieniądze 4 razy w miesiącu, 2 razy w miesiącu lub raz w miesiącu. Rozliczenie przez partnera jest odpłatne. Muszę za ten przywilej zapłacić miesięcznie od 40 zł do 120. Gdy wszystkie dokumenty są zatwierdzone, mam możliwość kliknięcia Rozpocznij w aplikacji Uber Kierowca. Czekam na pierwszy kurs. Czasami czekam godzinę. Aplikacja podaje mi kursy. Nie mam możliwości wyboru, mogę jedynie odrzucić oferowany kurs. Przyjmując kurs, mam informację, gdzie mam odebrać pasażera. Nie mam jednak jeszcze informacji, dokąd pasażer chce jechać. Niestety jest tak dużo kierowców w Warszawie, że o kurs jest ciężko. Stawka prawie zawsze wynosi 30 zł za kilometr i 25 groszy za minutę jazdy. Rozpoczęcie kursu to opłata stała 4 zł. Te same stawki obowiązują 24 godziny na dobę, czy w dzień, czy w nocy, czy w święto. Poza specjalnymi wyjątkami stawka się nie zmienia. Teraz już wiem, dlaczego taksówkarze tak protestują przeciwko Uberowi, Bolt i innym przewozom. Taksówka ma strefy, ma taryfę nocną. Taksówkarze zarabiają, a kierowcy Ubera, Bolt i innych dają się wykorzystywać. Daleki kurs bez szans na pasażera w drodze powrotnej w środku nocy to ta sama stawka, co w dzień po mieście. Taksówka jest droższa kilka razy, dlatego kierowcy przewozów często na takim kursie są do tyłu, dokładają do paliwa w drodze powrotnej. Oczywiście jak się nie podobają takie warunki kierowcom Ubera, to nie trzeba jeździć. Uber bazuje na imigrantach, którzy są kuszeni zarobkami, a potem są uwięzieni w kosztach, bo muszą odrobić to, co zainwestowali w przyjazd do Polski. Ja zrezygnowałem, a ile zarobiłem? Moje przychody po prowizji Uber to 250 zł w 3 dni za 10 godzin ciągłej jazdy w aplikacji. Przejechałem ponad 300 km. Przy aucie benzynowym spalającym około 8 litrów na 100 km to koszt paliwa 120 zł. Zostaje 130 za 10 godzin pracy, z której to kwoty trzeba opłacić podatki oraz partnera za rozliczenie przychodów. Nadmienić trzeba, że Uber pobiera 25% prowizji na początku od kwoty, którą płaci klient. Czyli jeśli ja mam przychody 250 zł, to Uber otrzymał około 80. Jeżeli ktoś ma małe auto na gaz, to zarobi odpowiednio więcej. Niestety nie wyobrażam sobie takiego jeżdżenia 12 godzin dziennie, aby zarabiać od 10 do 15 zł na godzinę. Kierowca zarabia 10-15 zł na godzinę, a Uber za udostępnienie aplikacji 8 zł na godzinę z mojej pracy. Można to nazwać kosztem umożliwienia kontaktu z pasażerem. Stawka moim zdaniem wygórowana. Osobiście uważam, że Uber powinien pobierać ryczałt kwotowy od każdego kursu, a nie procentowy. Przykładowy kurs dla klienta 40 zł, dla kierowcy 30, z których to trzeba opłacić paliwo i podatki. Moje zastrzeżenia do Ubera z punktu widzenia kierowcy to po pierwsze kierowca nigdy nie wie, ilu innych kierowców jest w danej chwili dostępnych, jaka jest konkurencja o kurs klienta, auta są nieoznakowane za wyjątkiem floty UberX. Po drugie kierowca nie ma możliwości podniesienia stawki za kurs w nocy lub w święto, nie ma możliwości negocjowania stawki za kurs. Po trzecie Uber pobiera prowizję procentową zamiast ryczałtu kwotowego.